the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dzisiaj sobie omówimy, jakby tak powiedzieć, filmik Apokalipso a propos Dubaju. Będzie to jakby drugi odcinek a propos tego, co się tam w Dubaju wydarzyło, lecz tutaj będziemy mieli tak z pierwszej ręki, ponieważ tutaj Apo na swoim, jakby tak powiedzieć, bezpośrednio YouTubie wrzucił filmik dotyczący no, tego, co się tam działo. Troszeczkę tutaj jest też omówień z jego strony, ale też my sobie to umówimy, będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja oczywiście rozmawiałem z Apo i wyraził mi oczywiście pozwolenie na to, że mógł udostępnić ten filmik tutaj na swoim kanale i jakby tak go też omówić bezpośrednio, bez żadnych jakichś tam problemów. Ogólnie wiem tylko od Apo, że jeszcze jakieś parę właśnie ciekawych informacji będzie w Hongkongu, to też mi tutaj to podsunęła Kitsune. Ogólnie Kitsu tutaj dziś dużo takich fajnych rzeczy ostatnio na Discordzie tam wymieniła, więc tutaj też o tym sobie wspomnimy, o tym co rozmawialiśmy też wtedy na Discordzie 3080 i tutaj też dziękuję za pomoc w tym wszystkim. Bo ona mi podesłała ten filmik, Apo wyraził zgodę, dał też tam jakby takie potwierdzenie informacji od Kitsu a propos tego wydarzenia w Hongkongu, że tam możemy mieć więcej, jakby tak powiedzieć, informacji, że coś takiego się ma za niedługo wydarzyć, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Więc wtedy będziemy mieli pewnie już taką większość, pewność co, gdzie i jak będzie, czyli z tych wszystkich informacji z Dubaju. Jeżeli chodzi o dowódców, no przypuszczam, że to będzie na pewno maj, ale który, nie wiem, wszystko jest uzależnione, jak tutaj to Lilith wypuści. Wcześniej to było 3-4 tygodnie po informacji, że ci dowódcy się pojawiali, no ale ciężko mi jest powiedzieć w tym momencie, no bo oni oczywiście mogą tam zmienić to wszystko. I tutaj sobie przerobimy ten filmik, tutaj co Apo wrzucił. Ogólnie tu na start się tutaj witają, zresztą widzicie, tu macie też napisy w języku angielskim akurat. Też tam Kitsu mi podesłała filmik jakiegoś gościa z Arabii bezpośrednio. O, coś tutaj, okej. Podesłała mi filmik gościa z Arabii bezpośrednio, który cały ten event gdzieś tam sobie nagrywał. Zresztą tam jest dużo bardziej widać tego gościa niż to, co się tam dzieje. No ale też go przejrzałem. Jak będziecie chcieli, to ja go tam podlinkuję pod komentarzami. Lost Kingdom Rating Rewards, tutaj będziecie widzieli te, jakby tak powiedzieć, oznaczenia tych seedów, tych nagród, to będzie wszystko tutaj tak oznaczane, tak jak rozmawialiśmy ostatnio. Jak ten rating nagród będzie ogólnie wyglądał w danych KD, w KVK, przepraszam. No tutaj Rating Rewards i Lost Picture left. No tutaj widzimy jakby tak do tieru S, do tieru A. Oczywiście to będzie takie grupowanie KD na właśnie w seedach. Ponoć z tego, co tam tylko potwierdzę sobie, bo nie chcę tutaj wrzucać słów na wiatr. Tego, co tam rozmawialiśmy wtedy, a propos tego wszystkiego puka, tak? Że tutaj że tutaj nie będzie, że tutaj, że z tego, co tutaj Kitsu mi podsyła, że z danych, które są teraz testowane w Chinach, bo w Chinach w tym momencie testują te wszystkie zmiany od 2 tygodni, że ogólnie, czyli to z tego danych od Chińczyków mogę powiedzieć, że BCD kwalifikacja odpada podczas testów i ograniczają do A, S i S+, czyli tutaj a propos tego, co oni tam testują. Okej. Mamy to jest akurat takie informacje, które tam wiem, że Kitsu ma, bo ona też no, gra z Azjatami, więc ma troszeczkę więcej informacji niż my. Zresztą jeżeli ktoś jest na forach Chińczyków, Wietnamców, to wiadomo, tam oni czasem dużo więcej informacji dostają niż my. Możemy tutaj, wiadomo, tylko się gdzieś tam tymi szczątkami sugerować lub też ktoś, kto nam może podesłać jakiekolwiek liki. Fajnie jest to, że samo to dobieranie będzie też w miarę normalnie zrobione, no bo jeżeli to będzie tak, że już nie będziemy, na przykład będziemy, nie wiem, w seedzie A i będziemy trafiać na BCD, bo tak było na chyba moim ostatnim KVK, że mieliśmy kadeki, które były w BCD i nie, to były chyba 3-4 KD, BC i D, a reszta to była w seedzie A i to miało niby tam, jakby tak powiedzieć, wziąć i to no jakby to nazwać, zrobić taką
No nie wiem, jak to ogólnie wam nazwać. Bardziej chodzi mi o jakąś, nie wiem, dopasowanie, żeby były równo te KVK, to wtedy im nie wychodziło. Jeżeli oni to jakoś chcą to jakoś podzielić, żeby tak KD jakby rywalizowały i żeby zwiększyć, jakby tak powiedzieć, ich aktywność, no to mi się zdaje, że to jest dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jak to oczywiście wprowadzą i jak to się przyjmie u graczy, no bo wiecie, każda jakaś tam aktualizacja czasem powoduje to, że no powoduje po prostu to, że ludzie mają widzą plusy i minusy tego wszystkiego. Naprawdę tutaj na przykład jeżeli chodzi o tę kwestię tych flag, tak widzicie tutaj na filmiku, tak widzicie w poprzednim filmiku związanym z całej spotkania w Dubaju, no to tutaj jak te flagi są fajnie porozmieszczane, jak mają ludzie stawiać, jest naprawdę mi się zdaje, że dobrym rozwiązaniem. To się przyda i naprawdę to jest naprawdę ok. Tu cały ten Kingdom Rating 6, the Mission Chart, te wszystkie 6 atrybutów tutaj, które macie, też chyba jest jakoś tak inaczej poprawiony moim zdaniem. Inaczej to będzie wyglądać. Widzę, że Apo tutaj ręka drży. Że trochę go tutaj za bardzo przybliżyło. Okej. Card Station. A, i tutaj macie, jak wygląda mniej więcej nowy Alliance Event, czyli jakby tak odnowiona wersja Mrocznego Legionu. Więc tutaj samo to, jak widzieliście na poprzednim filmiku też, będzie to totalnie inaczej wszystko wyglądało. Przypuszczam, że tutaj, nie wiem, będziemy jakoś może wysyłać jakieś tam wojska, będziemy to jakoś defować. Kurczę, ciężko mi jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Ale tak widzicie, oni nie idą od teraz z Dark Portalu, czy tam, przepraszam słowa, Dark jakby tak powiedzieć, Shadow Legionu, tylko po prostu idą jakby tak do niego, to tak wygląda i tu jakiś damage jest zadawany im, jakbyśmy wysłali tam wszystko. Tu znowu mamy kolejny taki etap, gdzie mamy różne te stage tego byczka Fernando, tak na niego tak mówię, ale jeżeli chodzi o ten Silk Road, ale wersja indywidualna. I tutaj mamy jakoś, że rozstawiamy te marsze, czy to są rozstawione marsze? No, ciężko mi jest to odpowiedzieć, ale to też wygląda, wiecie, totalnie inaczej i może być nawet łatwiej zdobyć te nagrody? Nie wiem, no ale to widzicie, te marsze tutaj są, tak jak tej pierwszej linii, czy będziemy mogli to jakoś tam sobie rozbić. A, no w sumie tak, bo z jednej strony może być to poprawa, że przy takim indywidualnym, kiedy tu puścimy, okej, tu puścimy, tu są za każde zrobione zadania, że osiągniemy te pułapy, a tutaj ustawimy naszych raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dowódców, to oni będą walczyć z tymi barbarzyńcami, którzy będą atakować, więc to z jednej strony też może być dobre. Tylko to jak tu widzicie, tu są jedna furtka, druga, trzecia, to jest troszeczkę inaczej. Tu jest jakieś odświeżenie przez ticket, a ten ticket strasznie jest podobny do tego ticketów z... Jest troszeczkę podobny do ticketów, te, które kupuje się, wiecie, do koła, nie? Ciekawe. Weźmy dalej. Find this in mini plan line. If PvP events, you can loot resources. But defeat. Okay. Your new commanders, okay. A to teraz, żeby o nowych dowódcach. No i tu jest filmik, który mieliście a propos nowego dowódcy by Q. Tutaj widzę, że już aż kawali, żeby to zobaczyć. Oczywiście to jest tutaj wszystko po arabsku, no bo tam było event typowo w Dubaju. Dużo wyszło lików właśnie poprawionych tutaj przez Google'a do wersji angielskiej, tak jak ja wam pokazywałem do wersji polskiej na poprzednim filmiku. To wszystkie jego talenty są przedstawiane, ale to już umówiliśmy, więc tu wam nie będę, jakby tak powiedzieć, knocił. Tu oczywiście jest pokazany, jak ten dowódca ma skill attack. To też macie na taki filmik mini wrzucony na koniec u mnie na kanale. Tu na koniec wszystkie umiejętności. No i tu też jest temat, który też macie u mnie umówiony, czyli chodzi o garnizon. Też akurat to wam przewinę, bo to jest typowo po arabsku, więc to raczej nie będziecie chcieli, ale zobaczymy kill damage, bo ja go szczerze też nie widziałem jeszcze. Single target. Aha, też taki mieczyk. No, nieźle to wygląda, ok. Nie jest tak źle, myślałem, że coś lepszego. Ale to trochę wygląda, ale no powiem, że troszeczkę też to wygląda jak AOE, chociaż on tam chyba ma jakiś talent, jak dobrze pamiętam, że gdzieś tam coś troszeczkę z AOE może uderzyć.
ale jest zawsze. No i KVK Technologia, to co nas wszystkich jednych, jakby tak powiedzieć, twierdzi, że to jest na pewno nowa KVK. Ja na początku jak zobaczyłem te wszystkie tutaj te stare, jak widzicie, obrazki, to ja mówię, ty no co nic, nowsi gracze mają łatwiej z KVK Technologią? Czy co? Bo to tak wygląda, nie? A oni tutaj coś poskracali, coś pozmieniali i będzie można to inaczej rozwijać, czyli to będzie totalny rework KVK Technologii. Więc tutaj pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać? Tu jest jakaś runa. No ciekawe, no jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, czy to będzie na duży plus, czy też na minus. KVK Technologia potrzebowała troszeczkę zmian. Może nie wiem, czy aż takich, no ale dużo się właśnie mówiło wtedy, pamiętacie, jak nagrywałem o leakach, że niby 7/10, że 7 będzie jakby tak tych statów do wykorzystania, nie 10, jeżeli chodzi o KVK Technologię, czy tak jak mieliście tam piechotę, kawalerię, łuczników i maszyny obleżnicze, trzeba było tam do 10 poziomu wbić, a tak to, że będzie do 7, jednak to nie o to chodziło, tu widzicie, że totalnie KVK technologia inaczej wygląda, ale tak jak wam mówiłem, coś tam w trawie piszczało, że będzie coś, zmiana w KVK technologii i to tutaj mamy. Dalej. W punktach. Technologii widzę, że... Dlatego pewnie też zostały te wprowadzone te zmiany a propos Kerouaca, o których rozmawialiśmy, nie? Które jakiś czas temu przy aktualizacji wam mówiłem, że ten Kerouac też zostanie troszkę zmieniony. A tutaj macie już filmik z nowego KVK, które jest dość ciekawym KVK, więc to zobaczcie, bo to nie jest, mi się zdaje, jakieś tam byle jakie KVK. Ile ono będzie trwało, to też tego nie wiem, przypuszczam, że to będzie już to KVK, dobra, przypuszczam tylko, że będzie to KVK to skrócone to 20% jak inne. Ale to czy będzie można się tam jakoś zapisać prawdopodobnie chyba razem na to KVK z wybranymi KD i powalczyć? No zobaczymy, tam chyba jest w sumie 3 czy 6 obozów. O, popatrzcie, cofamy. I co tu mamy tak? Rejestracja, Top Alliance Championship, Registration. Draw qualify round, okej, czyli need to a ticket. I popatrzcie, to wygląda jakby takie KVK albo jakby oddzielny event, gdzie się zapisujemy, walczymy jako królestwa. I to trwa no w 2 tygodnie gdzieś, jak to jest? Nie, bo to są różne fazy, okej. Ale to bardzo wygląda jak Liga Ozyrysa, tylko że w KVK, nie? No, ciekawie. O, i tu macie na grupy podzielone, czy prawda? Aha, czy wiadomo, że będą podzielone KVK w różnych miejscach, czy jeżeli na przykład najmocniejsi będą porzucani po grupach. O, i wtedy może będzie można zagrać na przykład, nie wiem, z GT. Dlaczego nie? Pytanie, czy takie KVK wypali. Tu są ogólnie jakieś zapisy takie. Czy tutaj jest, każdy ma swój ten. Czy to już jest koalicja, bo jest różne te. A i będzie można być gdzieś tam razem. Czy będzie gdzieś można być razem w sojuszu. Tak, bo tu mamy ten. Aha, i jesteśmy w koalicji. Okej, czy tutaj możemy do 3 koalicjantów? Do 3, 4, tak? Tak, jeżeli dyplomację, no 3, 4 nawet, no to okej. No okej, i tutaj jak widzicie po samej mapie mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mamy, jakby tak powiedzieć, kampów i od razu wchodzimy w Kingsland, nie? I możemy porównać sobie, ile mamy siły. No ciekawe to jest zrobione. Pytanie, czy to jako królestwa musimy wchodzić tutaj, czy też indywidualnie będzie można się zapisać? Myślę, że to jako KD. Ale to nie jest głupi pomysł, że to trwa parę tych. Pytanie... i to KVK, już wiem dlaczego to KVK pokazali, do czego to się będzie tyczyło. A propos, jak wam mówiłem, że jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą opowiedzieli na tym spotkaniu w Dubaju. I zaraz przyjdziemy do niej. I to się tyczy prawdopodobnie tych nowych KVK głównie na tą chwilę. Aha, i tutaj będziemy mieli też coś takiego jak jest na Orlanie, jeśli chodzi o skille. O to mi chodziło. Popatrzcie, tu jest pokazane, że za ile nam wraca tych do leczenia przyspieszeń, samych do przyspieszenia, nie licząc uniwersalnymi.
I też jak wygląda z surowcami. Tu pierwsze mamy surowce 50%, tu mamy heal 50% z wykorzystanych, a tu mamy dead trupy, czyli pomarli, no, ci, którzy polegli, no to 80%. Mi się wydaje, że to jest uczciwe. Jeżeli taki KVK ma być powiedzmy 3-tygodniowe, szybkie KVK, gdzie można się zapisać, powalczyć i zdobyć jakieś fajne nagrody. Pytanie, jakie tam będą też nagrody, bo tego tutaj jeszcze nie powiedzieć, czy będą takie same jak na KVK, nie? Wtedy by się to opłacało zagrać, nie? Mówię szczerze, fajnie by się, tym bardziej, że by się udało to wrócić. Jeżeli coś to będzie wprowadzone też na normalny KVK, to też będzie nieźle. Więc no, zobaczymy. I chyba tyle. Aha, i tu są jeszcze, że za ticket, czy tam za jakiś chyba rubin, można oczywiście dodatkowo jakieś tam rubsy wrócić, bo jeżeli dostaniecie, to jak pamiętacie, bo było na KVK, po KVK 1, że przed KVK 2, jak ktoś wykupił ticket i ci podarował, to ci tam troszeczkę wojska zwrócił, więc fajnie. Jak tu widać, ile tego wojska wraca. Każdemu można przejrzeć. No i tyle, jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms, ok. Tak, no i tyle ogólnie z tego wydarzenia było. Więcej tam ogólnie nie mam materiałów. Ale chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz. A propos nowości na KVK. Tu dzięki Apache'emu dostaliśmy screeny. Jak wyglądają te takie przeglądy śródsezonowe, czyli to, co kiedyś rozmawialiśmy, że na nowych KVK, czy po ostatniej aktualizacji zostanie wprowadzone, czy jak gramy teraz, jesteśmy w trakcie KVK, to mieliście. Wiem, że niektórzy już o tym wiedzą, ale gracze, którzy byli akurat, kończyli KVK i potem wszedł ten aktualizacja, mogą o tym nie wiedzieć. Jak wygląda teraz tych rozdawanie nagród. Jakie to są nagrody? Tak widzicie, tutaj mamy za poszczególne skrzynki, za punkty indywidualne, koalicji. To jest troszeczkę podobne, jak zdobywaliśmy tam te punkty za zabicia, co się też pojawiały, ale one teraz, jak dobrze pamiętam, są w innych miejscach rozłożone, lub też chyba w ogóle skancelowanie, w innych miejscach są rozłożone, tam gdzie zdobywaliśmy dodatkowy honor. Przegląd nagród, lecimy po kolei. Nie powiem, bo te nagrody nie są złe. Mi się wydaje, że i też te top miejsca też są fajnie rozłożone. Tym bardziej, że te monety naprawdę, te monety to jest fajna rzecz, nie? Więc jeżeli tam do topki się dostać, te monety wrzuci, no to będzie warto, nie? Ale tak widzicie, dzieje się to też poza aktualizacją, która nas czeka, dzieje się też tutaj na drugiej stronie, więc co tu dużo mówić. Czekać tylko na ostateczne informacje. Jeszcze raz dziękuję Kitsu i dziękuję Apache za to, że tutaj pomogliście troszeczkę przy tym odcinku, że daliście troszeczkę fajnych info. Nie chcę tutaj mówić jeszcze jakby tak o wszystkim tutaj info, które też wpisaliśmy, no bo wiadomo, że te niektóre nie są sprawdzone, jeżeli chodzi o informacje, więc to są też tylko nasze domysły, więc na razie tylko tak, wiecie, omawiamy mniej więcej to, co widzieliśmy też na filmiku i to, co już mniej więcej wiemy. Więc też, jakby tak powiedzieć, nie chcę tutaj jakoś wywoływać do tablicy ani za bardzo Kitsu, ani tam inne osoby, o których rozmawialiśmy a propos tej nowej aktualizacji, ale na pewno jest ta aktualizacja, mi się zdaje, że na plus. No i zobaczymy, jak to będzie wychodziło, nie? Ja jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że druga odsłona spotkania w Dubaju wam się podoba i troszeczkę wrzuciliśmy więcej światła na to, co nas prawdopodobnie czeka w najbliższym czasie. No i co? Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że lajkujecie, komentujecie, pchamy przez cały czas do przodu. Super, że to wygląda, grupa też się rozrasta, też mamy fajna ekipa nam się tworzy, no i przede wszystkim przygotowujemy się pomalutku do Boomfire, do Katowic. Za niedługo, jak tylko pozamykam wszelkie tematy, będę miał już pewne dograne tematy a propos spotkania, to wam po prostu nagram oddzielny filmik, zrobimy z tego duży event. Wiem, że Snow, już z nim rozmawiałem, też wam ten filmik, też wam informacje, które udzieli, jak ja już będę miał wszystko konkretnie, nagra jakieś filmiki i tam też będziecie mieli od niego info. No i co? Do zobaczyska. Trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Na razie. Hej.